Co dostanę w fast foodzie, jeżeli zapytam o coś najbardziej świątecznego? Oczywiście zrobimy z tego rywalizację, a miejsce, które przygotuje dla mnie najbardziej świąteczne jedzenie, dostanie ode mnie świąteczny prezent. Każde polubienie pod tym filmem to jeden prezent więcej rozdany przez świętego Mikołaja, więc to wszystko zależy od ciebie, ile prezentów będzie dostarczone w te święta. Pierwsze miejsce, od którego zacząłem, było to KFC. Tak naprawdę w fast foodach nie ma oficjalnie świątecznych pozycji, więc tym bardziej jestem ciekaw, co dostaniemy. W każdym miejscu zapytam o coś do jedzenia oraz do picia. Do zgarnięcia jest łącznie 14 punktów, bo 7 można dostać za smak oraz 7 za kreatywność. Oglądaj do końca, bo z każdym miejscem będzie coraz ciekawiej. Pytając w KFC o świąteczny zestaw, widziałem po minie, że nie będzie to łatwy odcinek. Pani nie powiedziała mi, co to będzie, ale przygotuję coś i dowiem się przy odbiorze. Po chwili oczekiwania w końcu dostałem swój świąteczny item. Dostałem gorącą czekoladę, która wydawała się na maksa spersonalizowana. Nie dość, że była bita śmietana na górze, dodatek pianek marshmallow, to jeszcze dostałem własnoręcznie zrobioną choinkę z żelek posypaną cukrem. Myślę, że start tej rywalizacji zaczął się solidnie i będzie mega ciężko to przebić. Dodatkowo dostałem parę saszetek cukru. Bo słodyczy nigdy nie za dużo, więc postanowiłem dołożyć więcej cukru, aby maksymalnie wykorzystać to, co dostałem do tej pozycji. Jeżeli chodzi o kreatywność, to jest ona tutaj maksymalnie wysoko, bo jest to produkt, którego nie ma w menu i giga nawiązuje do świątecznego okresu. Finalnie dałem tutaj 7 punktów za kreatywność. W smaku czekolada była bardzo słodka i mega dobra. Połączenie bitej śmietany, czekolady i pianek marshmallow jest bardzo pasujące do świąt. Zastanawiałem się tylko, jak podejść do tego, że miałem tutaj mieć coś do picia oraz coś do zjedzenia. Jakbym chciał się tutaj mocno uprzeć, to mogę zaliczyć to jako jedno i drugie, bo czekolada jest do picia, a pianki marshmallow są do zjedzenia. No i do zjedzenia była jeszcze żelkowa choinka, która była naprawdę mega urocza. Finalnie smak oceniłem na 5/7, więc łącznie dałem tutaj 12 punktów i KFC na razie wpada na pierwsze miejsce. Na początek odcinka poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ale przynajmniej będzie to duże wyzwanie dla innych lokali. Kolejny lokal to Starbucks. Tutaj wydaje mi się, że jest duża możliwość dostania mega świątecznych itemów, bo jednak mamy różne opcje kaw, napojów oraz słodkich ciast. Prosząc o świąteczny zestaw, zostałem zapewniony, że będzie tam napój oraz coś do zjedzenia. Wybór produktów w menu był bardzo bogaty i tak naprawdę co druga rzecz nadawałaby się do tego odcinka. Ale jednak dostałem coś bardzo małego, co może zaskoczyć. Pierwsze to piernikowa kawa. Oczywiście na kubku dostałem podpis, że jest ona dla Mikołaja oraz dopisek wesołych świąt. Do zjedzenia mała pozycja, ale za to bardzo świąteczna. Jest to coś w stylu popa w polewie. Prawdę mówiąc, pasowałby on na górę do kawy jako dodatek. Pop w środku był zrobiony z jakiegoś ciasta. Bardzo przypominało to standardowe amerykańskie cookie dutch. Smakowo było to całkiem dobre, ale nie było jakieś szałowe. Co do kawy, momentalnie wyczułem nutę piernikową. Dodatek bitej śmietany doskonale równoważył smak. Gorąca kawa oraz zimna śmietanka. Podsumowując, są to produkty, które są oficjalnie dostępne w menu. Jeżeli chodzi o personalizację, to mam wrażenie, że KFC poszło o punkt wyżej, a patrząc na to, co jeszcze było dostępne w menu i co można było zaproponować, dam tutaj 6 punktów za kreatywność. Patrząc na smak, wszystko było słodkie i bardzo dobre, więc 5 punktów będzie idealnie odzwierciedlać to, co tutaj dostałem. Łącznie Starbucks dostał 11 punktów. A jeżeli nie masz pomysłu na świąteczny prezent lub noworoczny upominek, koniecznie wpadaj na sklep KFD. Tam masz mnóstwo produktów do wyboru, od jedzenia, po ubrania, a nawet kosmetyki. Tak, dobrze słyszysz, teraz wjechały tam nowe perfumki, koniecznie sprawdzaj i wszystko, co wrzucisz do koszyka, zrabatuje ci tam kod IIFM, więc kod IIFM przez 2i, pamiętaj, wpisuj i rabatuj sobie wszystko, co włożysz tam do koszyka. Polecam ci, sprawdzaj, a my lecimy dalej. Teraz Burger King, czyli pierwszy fast food, który odwiedzamy w wersji drive-thru. Zobaczymy, co tutaj będzie. No mi się wydaje, że nie kojarzę nic świątecznego. Było coś na Halloween, wielkanocnego, coś było? Nie, chyba nic. Oni chyba nie mają tematycznych, więc tym bardziej będzie to ciężkie zadanie do zrobienia. Widzę, że bałwana mają w środku, ale nie jest wystawiony na zewnątrz, bo pewnie jeszcze nie ma świąt. Patrząc na filmy, które były w Stanach, widziałem, że oni mieli dużo łatwiejsze zadanie, ponieważ tam jest to święto dziękczynienia i po prostu wszystko, co się je na to święto, to jest z indykiem. Więc wystarczy, że dadzą im pozycję z indykiem i już jest świątecznie. A u nas w Polsce co? Z karpiem? Swojego czasu był filet o fish w McDonaldzie, ale nie ma. Nie ma i już zniknął. Dzień dobry. Ja mam pytanko, czy dałoby radę, żeby tak maksymalnie świąteczne zamówienie jakieś złożyć? Sekunda. Dobra. A few moments later. 2 hours later.
2,000 years later. Dobra, to mam na przykład takiego Bloody White'a, który jest w białej bułce jak śnieg, ma czerwony sos od świętego Mikołaja i jest z wołowinką. Zarąbiście, super. Mikołaj zostawił nam prezent w Burger Kingu. Zobacz jak sztos. Ekstra. Na moje zarąbiście kreatywnie przyrządzone tutaj. Jeżeli chodzi o wybór, no to mamy tego Bloody Bite Burgera, czyli tak naprawdę pozycję halloweenową. Śnieżno-biała bułka, sos od świętego Mikołaja. Dziwnie to brzmi. Ciekawe, czy po prostu święty Mikołaj napracował się przy tym sosie specjalnie dla mnie. Oby nie. I zarąbiście mega zapakowane, więc jeżeli chodzi o kreatywność, no to na początku myślałem o trójce, ale później sposób przedstawienia tej pozycji to już daje punkt w górę, czyli mamy 4. Przygotowanie tego zestawu już kolejny punkt do góry, czyli mamy już 5. Na napój no to mamy zwykły iced tea i tak naprawdę tyle. Więc kreatywność damy 5/7. Myślę, że to i tak będzie mega dobrze. A teraz smak. Biała bułka, sos od świętego Mikołaja, mięso z renifera. Wszystko gra. Papryczki jalapeno jest na ostro. W jednym z odcinków mieliśmy już tego burgera, ale wydaje mi się, że on był w wersji z kurczakiem, a teraz mamy z wołowiną. Bułka typu bao. Spoko. Dobra. Ser, papryczki jalapeno, 2 sosy zmieszane, biały oraz ostry. Chyba tu wyczuwam jeszcze prażoną cebulkę. Nie wiem, czy ona była wcześniej. Wydaje mi się, że jej wcześniej chyba nie było. W końcu coś nie na słodko, więc to też plus. A do popicia napój i dostaliśmy go z dolewką, czyli możemy sobie dolewać do woli. Myślę, że smakowo to wszystko dałbym 5/7. Jest to naprawdę dobre, fajne, przemyślane. Czyli łącznie mamy tutaj 10 punktów w Burger Kingu. Niestety na topkę to nie trafia, ale jest naprawdę bardzo mocny, świąteczny wynik. Sos od świętego Mikołaja. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz Jingle Balls, to będę wiedział, że właśnie oglądasz w tym momencie ten materiał. Będzie mi mega miło. No i człowieku, będę wiedział, że oglądasz ten film. Ej. Halo. Żyjesz? Okej, bałem się, że coś ci się stało. Teraz jesteśmy pod McDonaldem, czyli kolejny drive-thru z kolei. Tak naprawdę nie wiem, czy mamy tutaj coś świątecznego. Nie wiem, czy nawet te ciastka śniadaniowe są w świątecznych wersjach. Widziałem, że w Stanach jest coś takiego jak świąteczne ciastko, to takie jak jabłkowe u nas jest w Polsce, tylko tam jest w wersji właśnie takiej sprinkles, czyli masz te wszystkie takie kolorowe cukierki dodane na górę, a tutaj pewnie będzie lipa. Ale zobaczymy, bo może się zdziwię i powiem ho, jednak jest świątecznie. Dzień dobry. Słucham zamówienia? Ja mam pytanko takie, bo zbliżają się święta. Czy dałoby radę, żeby skonstruować jakiś taki świąteczny, fajny zestaw? No to drwala. No to drwala. A jeżeli chodzi o właśnie taki produkt jeszcze do picia, jakbym mógł prosić? To szejka. Dobra, no to shake. To drwal i shake i będzie to wszystko. Kanapeczka, drwal z żurawiną, czyli faktycznie, no jest to troszeczkę świąteczna wersja, ponieważ drwal z żurawiną mi się mega kojarzy z Zakopanem, a Zakopane to śnieg, to święta, więc mi się to mega kojarzy ze świąteczną kanapką. Faktycznie to jest pozycja zimowa, to jest pozycja typowo w tym okresie świątecznym, więc no nie mogli dać nic innego, jeżeli chodzi o drwala, ale drugi item, jaki my dostaliśmy, to jest shake. A wiesz, co mogli dać? Lody zimowe. Przecież są lody zimowe i to by było na maksa spersonalizowane świąteczne zamówienie. A mamy shake'a waniliowego. Słodki, dobry. Dobry, słodki. A tutaj drwalik z żurawiną. Gościu. W tym miesiącu to jest chyba mój 7. albo 8. drwal. No jeszcze nigdy nie jadłem tyle drwali, jeżeli chodzi o właśnie sezon drwalowy w moim życiu. Ciepły, dobry, słono-słodki, chrupiący i serowy. To jest cała kwintesencja drwala. I teraz co mam zrobić, jeżeli chodzi o kreatywność? Na pewno odejmę co najmniej 1 punkt, no bo jest bardziej zimowa, bardziej świąteczna wersja, jeżeli chodzi o ten słodki dodatek tutaj do naszego odcinka. Więc myślę, że kreatywność dałbym maksymalnie 4. Dałbym 5. Dałbym 5, jeżeli daliby po prostu wersję z lodami. Tak to dam 4, ponieważ są to po prostu pozycje, które są w menu, trochę dane tak po prostu randomowo. Jeżeli chodzi o smak, drwal z żurawiną jest spoko, nie jest tak dobry jak ten ostre papryczki rozgrzewający. Smakówę dałbym na 5, czyli łącznie mamy tutaj 9 punktów, bo dałem 4, nie?
Łącznie mamy tutaj 9 punktów, czyli McDonald's na razie chyba najsłaby. Ostatnie miejsce, McDonald's. I'm loving it, ale czemu ostatnie miejsce? Halo, halo. Lecimy do kolejnego punktu, a będzie nim... No to jesteśmy pod Max Premium, zobaczmy co tutaj dostaniemy. Myślę, że tutaj można sporo pokombinować. Też te możliwości personalizacyjne, jeżeli chodzi o odcinki, to mi się wydaje, że są nawet wysokie, więc liczę, że tutaj będzie mega świątecznie. Merry Christmas, everyone. Dyn, 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 dyn. Dzień dobry. Z racji tego, że zbliżają się święta, chciałem zapytać, czy dałoby radę jedną świąteczną pozycję do jedzenia mi jakąś przygotować oraz świąteczny napój? Mamy bardzo fajnego świątecznego szejka, który jest dobry, taki szejk piernikowy z truskawkową Super. posypką. Super, A to... do kanapki, to może bardziej jesiennie, No. albo jesiennie-zimowo mamy teraz rywala umami. On jest taki trochę na słodko i może brzmieć dziwnie, ale jest dobry. Dobra. Na dole ma sos umami, owoce leśne, a na górę truflowy. Dobra. Znowu umami. Trochę mokry stół. Trzeba było przetrzeć. Shake. Kanapka umami. Moja ulubiona. Nie no, powiem Ci, że jeżeli chodzi o kanapkę umami, to naprawdę jest to produkt, który średnio lubię, a już go zjadłem prawie tak jak drwala, nie? Nie no, mi się wydaje, że z 4 razy ze spokojem była już. Max Premium chyba chce, żebym degustował ten umami do woli. Zobaczmy, jak wygląda shake. Mega kolorowy, mega ładny, mega świąteczny. Pięknie to wygląda, Ci powiem. Jest to item, który jest w menu, więc nie jest to nic takiego na maksa personalizowanego. Ej, zajebisty. Jest dużo bardziej gęstszy niż ten z McDonalda. Dużo bardziej słodszy. Ma takie fajne kulki. Jest to taka typowa śmietana, jakbym pił po prostu z dodatkiem takich kuleczek. Mega strzelające. I limitowany drwal umami. Wersja z kurczakiem. Jadłem też. Raz, dwa, trzy. Jest słynna trufla, jest słynny ser, jest słynna marynowana, piklowana cebula, która ma specyficzny posmak dla ludzi ze Skandynawii. Ale już czuję tą truflę. Ja pierdzielę. No ale wgryźmy się, zobaczmy jak to smakuje. Zdrowie świętego Mikołaja. Ho, ho, ho. Wyczuwam smak umami, czyli lekko słony, lekko słodki, zrównoważony, słodki shake. Myślę, że to jest fajne połączenie. Jeżeli chodzi o tego burgera, no to oczywiście ja nie jestem fanem tutaj, więc jeżeli chodzi o smak, no to myślę, że taka trójeczka, dodając tego shake'a, łącznie dałbym tutaj 4/7, jeżeli chodzi o smak, a jeżeli chodzi o kreatywność, no to myślę, że też dałbym 4, z racji tego, że shake jest fajnym nawiązaniem do świąt, jest posypka, jest kolorowo, ale jednak są to standardowe itemy z menu. Nie jest to nic spersonalizowanego, jest to po prostu narzucenie takich produktów, więc myślę, że 4,4 łącznie daje 8 punktów, czyli niestety na ostatnim miejscu. Przepraszam, ale no burger umami. Pozdrawiam. Teraz mamy Subwaya, zobaczymy, czy tutaj nas coś zaskoczy. Mam nadzieję, że tutaj będzie fajne podejście do świąt, ponieważ tutaj opcja personalizacji jest naprawdę gigantyczna. Można praktycznie zrobić, co się chce. Czy będzie coś świątecznego? Tak sobie próbuję przypomnieć, czy coś tam kojarzę w menu. Chyba ciastka są najbardziej świąteczne, ale zobaczymy, co nam zaproponują, no bo o to tutaj chodzi. Propozycja od sprzedawcy, a później prezent. Dobra, mamy zestawik świąteczny. Czekoladka, pół kanapki Subway. Mamy tutaj fryteczki z jakimś sosem. To mi pachnie tak cebulową. Barbecue, zaraz sprawdzę. Słodka cebulka. Barbecue. Słodka cebulka, barbecue. Inny sos. I tak naprawdę za 30 parę złotych dostaliśmy chyba najwięcej jedzenia z wszystkich, ponieważ mamy potężną kanapeczkę. Kurczak. Mamy w środku ogórek, kukurydza, sos barbecue, prażona cebula, przyprawy. Naprawdę jest tego full. Mega dobra i gorąca, cieplutka czekolada. Porównując tą z KFC, no to ta jest trochę mniej słodsza. Smakowo bardzo fajny zestaw. Naprawdę dałbym tu, no praktycznie, myślę, na 7/7 albo 6/7. Dam 6/7 z racji tego, że ten napój nie jest jakoś zarąbiście słodki. Nawet jeżeli bym dodał tutaj więcej cukru, to tekstura jest taka po prostu mało gęsta. Po prostu czuję, że to jest po prostu takie bardziej mlekowate, ale jest naprawdę bardzo dobre. 6/7 śmiało tutaj mogę dać. A jeżeli chodzi o kreatywność odnośnie świątecznego zestawu, no to mamy czekoladę, jest aspekt świąteczny. Mamy kanapkę. Ciężko byłoby zrobić bardziej świąteczną kanapkę chyba. Nie wiem, co by musiało być tutaj. Broda Mikołaja by musiała być albo coś, no nie wiem. No, jeżeli chodzi o wybór jedzenia,
jedzenia jeszcze, jakie bym tutaj dał, no to myślę, że ciastko byłoby takie bardzo świąteczne, więc to mogłoby być, a więc myślę, że dałbym 5, bo Subway ma utrudnione warunki, jest naprawdę możliwość kombinowania dowolna, ale jeżeli chodzi o same święta, to jest ciężko, więc myślę, że 5 będzie sprawiedliwa, czyli łącznie mamy tutaj 11 punktów. Subway. Brawo. Ja sobie zjem, bo naprawdę bardzo dobry sabik, a my lecimy z ostatnim miejscem, z pizzą. I zobaczymy zaraz na podsumowaniu, kto zgarnia prezent. Pizza Hut może to wygrać. Zapakujmy tajemniczy prezent i zobaczmy, co będzie w boksie. Oczywiście zima to muszą być skarpetki. Przyrosty zimowe również muszą się znaleźć w paczce, czyli białeczko od KFD. Pamiętaj, kod IFY oddaje Ci rabacik przy zamówieniu. Prezenty z KFD to najlepsze prezenty na święta. Korzystaj, kupuj z kodem IFY. A do białeczka musi być shaker w zajebiście metalowej wersji, czekolada, trochę słodyczy, żeleczki, ozdoby ceramiczne na choinkę, na stół, na uszy. I jeszcze więcej słodyczy, witaminki, nie tylko białko, ale również witaminy, kule do kąpieli, nie tylko pod choinkę, ale również pod pachy, kolejne żelki, kreatyna oraz świeczka z małym cukiereczkiem. Ale pachnie. I ostatnia rzecz, tajemniczy list od świętego Mikołaja, czyli ode mnie. Pora zapakować tą paczkę. A teraz lecimy ją wręczyć. Ostatnie miejsce, jesteśmy pod Pizzą Hut. Wybrałem taki lokal, żeby była obsługa kelnerska, ponieważ wtedy masz największe możliwości w utworzeniu jakiegoś zestawu, jakiegoś jedzenia. Po prostu jest największa ilość itemów w menu, które można sobie wybrać, więc liczę, że tutaj będzie dobry wybór, świąteczny wybór i zobaczymy, kto tak naprawdę wygra ten odcinek, ponieważ KFC jest cały czas na pierwszym miejscu, a tylko Pizza Hut może zagrozić KFC. Na pewno herbata zimowa. Dobra, to... Na pewno deserek cynamonowy. Dobra. To margarita po prostu. Dobra. Śmieszkiem czy coś. Dobra, o, no to mi się wydaje, że to też będzie mega spoko. okej. To herbata, coś słodkiego właśnie i tą pizzę i tak naprawdę jaką wersję pan da będzie super taka najbardziej świąteczna. Dobra, mamy pierwszą część naszego zamówienia świątecznego. Zimowa herbatka, wygląda zarąbiście. Mamy tutaj co? Dodatek owoców, jest to chyba rozmaryn. No, mega ładnie pachnie. Mamy również miodzik, czyli możemy sobie osłodzić to wszystko. No i zobacz to, mega zarąbiście wyglądające ciacho. Nie wiem, czy jakby ono jest tak finalnie dawane, czy po prostu jest tak ładniej tutaj udekorowane, ale naprawdę dla mnie sztosik, mega fajnie wygląda i się posypało. Co jest, kurde? Robimy syf. Mikołaj nas wywali stąd. Przyszła pizza. Powiem Ci, że wygląda mega fajnie. Jest naprawdę udekorowana jak na święta. Nie wiem, czy to jest jakby opcja, którą możesz dostać w menu, ale zobacz, jest choinka, jest bombka. To chyba jest, nie wiem, podłoże? Albo uśmiech? Choinka jest uśmiech. Nie wiem, ale wygląda mega fajnie. No i powiem Ci, że cały ten zestaw wygląda chyba najbardziej bogato z wszystkich opcji, które dotychczas mieliśmy. No i jeżeli chodzi o kreatywność, no to dałbym tutaj chyba 7/7, bo naprawdę jest praktycznie wszystko, co może być. Herbata rozgrzewająca, coś słodkiego, pizza. Wygląda to mega, mega kozak, ale jeszcze zobaczymy jak smak. A smak jest bardzo ważny. Oficjalnie jeszcze raz herbatka. Wydaje mi się, że jest to po prostu kompletna herbata, więc 7/7. Teraz deser. On jest troszeczkę mały, ale z jednej strony pamiętaj, że przy świętach nie wolno przesadzać, no bo po prostu Mikołaj nie zmieści się w kominie. Umiar w święta jest według mnie najważniejszy, więc taka porcja myślę, że jest spoko. Ale deser zjemy po głównym daniu, a głównym daniem jest tutaj grinchowa pizza choinkowa. Kawałeczek. Wezmę sobie trochę choinki, pomidora, kradnę, oliwka. Wtopiła się w ser, muszę paluchem ją wziąć. I papryka. Czyli zobacz, tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taka farmerska, szpinakowa, pomidorowa, zimowa pizza. O, myślę, że to będzie idealne określenie. Wow, dobra. No kozak, no pizza z Pizzy Hut to jest sztos, no. Mega dobra, chrupiąca, ciepła. Cały czas podtrzymuję na razie 7/7. No i teraz zobaczymy ten deser. Dużo takiej kruszanki. Jest jogurt, mamy żurawinę. Wszystko to się kruszy. Ej, dobre w kit, no. Takie po prostu właśnie nie jest to przesadzone, nie jest to jakieś mega słodkie. To jest chyba jakiś krem, jogurt? Nie wiem właśnie co to... Mascarpone, okej. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Mega dobry zestaw. No i powiem Ci, że no dam tutaj się 7/7, czyli mamy 2 siódemki, 14 punktów, najwyższa możliwa ocena, jaka była do zgarnięcia w tym odcinku. Na sam koniec. Warto było czekać do końca? No to co, uciekamy i nie płacimy. Żartuję. Spadam po prezent, bo mam go w samochodzie. Zasłużyło to.
zostawimy świąteczny napiwek w postaci prezentu. Ogólnie szybko uciekłem po ten prezent i pan myślał, że mi nie smakowało, ale wracam z giftem. Dobra, bo ogólnie sprawa jest taka, że właśnie wybieraliśmy najbardziej świąteczny zestaw wśród wszystkich fast foodów i wygrał ten. O, super. Więc mam dla pana upominek. Okej, dzięki. Proszę bardzo. Sytuacja jest taka, że było pyszne, świąteczne, Cieszę się bardzo. same plusy. Super. Dziękuję Dzięki. bardzo. Do zobaczenia. 2 zaczynamy festiwal. O, Zapraszamy. wpadajcie na festiwal do Pizzy Hut. Może w sumie to będzie dobry pomysł na kolejny odcinek, więc piszcie, czy to jest dobry pomysł i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale.